To dlatego, że to będzie live z odpowiedziami na Wasze pytania dotyczące wojny w Gazie. Wojna, która trwa już ponad 7 miesięcy i co do której macie bardzo wiele pytań. To jest temat najbardziej popularny wśród Was na całym podcaście Świat, we wszystkich naszych propozycjach, które mamy dla Was, a że od tych 7 miesięcy wciąż do dziś pojawiają się pytania, pojawiają się wątpliwości i Wasze komentarze, no to postanowiliśmy takiego właśnie live'a dla Was teraz zrobić, żeby uporządkować tę naszą i Waszą wiedzę dotyczącą właśnie wojny w Gazie. 5 najważniejszych pytań wybraliśmy dla Was dzisiaj właśnie w tym odcinku. Zacznijmy od pierwszego pytania. Dlaczego wybuchła wojna w Gazie? To chyba najbardziej oczywiste i najbardziej podstawowe pytanie. To jest oczywiście część konfliktu izraelsko-palestyńskiego, konfliktu, który trwa od 1948 roku. Są wśród Was i wśród ekspertów również tacy, którzy powiedzą, że znacznie dłużej oczywiście. No tutaj trudno sobie postawić jakąś taką bardzo jednoznaczną cezurę. Umówmy się, że to jest rok 48, chociaż pewnie wielu z Was chciałoby podyskutować i będzie dyskutowało w komentarzach co do tego, że ten konflikt trwa znacznie wcześniej, ale przyjmijmy sobie ten 48 rok, żeby w ogóle móc się do czegoś odnosić, bo to wtedy powstało państwo Izrael na Bliskim Wschodzie, ale nie powstało państwo palestyńskie, wbrew temu, co wcześniej zakładał ONZ. Izraelczycy częściowo wygnali ze swoich domów Palestyńczyków, a Palestyńczycy postanowili wtedy zbrojnie walczyć o niepodległość swojego kraju. Była taka organizacja jak Organizacja Wyzwolenia Palestyny, która właśnie walczyła zbrojnie o niepodległość palestyńską. Potem Organizacja Wyzwolenia Palestyny została częściowo zastąpiona przez trochę mniej radykalną organizację, jaką był Fatah, ale po drodze w latach 80. XX wieku zrodził się Hamas. Hamas, który w 2006 i 2007 roku przejął całkowicie władzę w Gazie, czyli na jednym z dwóch terenów palestyńskich, no i tam wprowadził bardzo radykalne rządy. Hamas jako organizacja radykalna nie uznaje prawa Izraela do istnienia i o ile w przypadku Zachodniego Brzegu i Fatahu ten konflikt izraelsko-palestyński jeszcze na początku XXI wieku objawiał się powstaniami, ale potem już nieco przycichł, jeśli chodzi o walki zbrojne, jeśli chodzi o takie ciężkie walki. No o tyle w Gazie mieliśmy już 4 wojny i ta obecna jest 5. 4, bo w 2008, 2012, 2014 i 2021 po drodze niezliczona ilość takich małych wymian ognia, rakiety lecące z Gazy w kierunku Izraela i ostrzały z Izraela w kierunku Gazy. Te wojny kończyły się zazwyczaj rozejmem. Tym razem było trochę inaczej. Hamas postanowił tę wojnę, jak wiemy, zacząć od zbrojnej napaści właśnie na Izrael, na taki szturm, który był planowany przez ładnych parę lat prawdopodobnie. Zresztą jest o tym na naszym podcaście, na naszym kanale jest film na ten temat. Polecam go Wam na playliście Izrael i Palestyna, do której zresztą playlisty będę się odnosił w czasie tego live'u kilkakrotnie. No i kiedy 7 października tysiące bojowników Hamasu zaatakowały Izrael, to działy się rzeczy niesłychane. Było mordowanie cywilów, było gwałcenie, były różne inne rzeczy, no i branie oczywiście zakładników, różne inne rzeczy, o których myślę, że nawet po 23 nie można byłoby normalnie i ze spokojem mówić. Izrael zdecydował się na odpowiedź, no i ta odpowiedź trwa do dzisiaj. To jest najbardziej krwawa wojna w historii konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Ona kosztowała życie w momencie, kiedy nagrywam tenże odcinek, kosztowała życie ponad 35 000 Palestyńczyków. Po stronie izraelskiej zginęło między 1000 a 1200 osób, plus cały czas mówimy jeszcze o izraelskich zakładnikach, których ponad 200 zostało przywiezionych do Gazy. Tak się to zaczęło, bo Palestyńczycy czują się uciężemieni, czują się zniewoleni, może tak. Czują, że Izrael jest tym opresorem, który ich zamyka w gettach, tak jak właśnie w Gazie, która była otoczona z 3 stron murem, a z 4 było tylko morze, na które nie wolno było nawet wypływać. Jest też taki film o największym więzieniu świata, którym właśnie była Gaza. Też Wam bardzo mocno polecam go na naszym podcaście, na naszym kanale na YouTube. I to doprowadziło do
do takiej erupcji. Hamas sam z siebie też bardzo liczył na tę wojnę, bo tutaj dużą rolę odgrywają politycy z obu stron, którzy bardzo potrzebują tego konfliktu, bo to jest dla nich paliwo polityczne. W Gazie jest bardzo biednie, jest ogromne bezrobocie, czy też było, bo Gaza już częściowo w zasadzie nie istnieje w tej chwili, ale było duże bezrobocie. Była ogromna bieda, był brak prądu, braki w dostawie wody, a jak wiadomo, politycy jak nie są w stanie dać chleba, to dają igrzyska. I dlatego właśnie te igrzyska, dlatego właśnie ta wojna to jest coś, co konsoliduje społeczeństwo i Hamas do tej wojny parł. Zresztą izraelskie władze może akurat do tej wojny nie parły, ale wojna też jest im na rękę, bo odciąga uwagę społeczeństwa izraelskiego od innych problemów. Tak więc ta wojna wybuchła i trwa do dzisiaj. Pytanie numer 2. Dlaczego Stany Zjednoczone wspierają Izrael mimo zbrodni wojennych dokonywanych w Gazie przez właśnie izraelską armię? Amerykanie wspierali Izrael już od lat 50. i 60. XX wieku. Po części był to taki trochę wyrzut sumienia, gdy chodzi o wydarzenia z czasów II wojny światowej, ponieważ Amerykanie w pewnym momencie wiedzieli, co dzieje się w obozach koncentracyjnych, niemieckich obozach koncentracyjnych. Wielu Żydów wtedy, uciekając przed pogromami hitlerowców, właśnie próbowało chronić się w Stanach Zjednoczonych, ale nie wszyscy zostali przyjęci. Ten wyrzut sumienia sprawił, że amerykańscy politycy, dla amerykańskich polityków ta społeczność żydowska w Stanach Zjednoczonych jest bardzo ważna, ale też nie tylko chodzi tu o wyrzut sumienia, bo ta społeczność żydowska to jest społeczność, która jest bardzo dużym i bardzo ważnym elektoratem wyborczym, ponieważ po prostu Żydów w Stanach Zjednoczonych jest sporo. Znów odsyłam na playlistę Izrael i Palestyna, ale także na playlistę Ameryka. Tam znajdziecie 2 odcinki dotyczące Żydów z Brooklynu, z Borough Park. Bardzo ciekawe, bardzo zaskakujące momentami. Więc w momencie, kiedy mamy tak ważny elektorat, Stany Zjednoczone od zawsze wspierają Izrael, bo po prostu amerykańskim politykom się to opłaca przy urnach. Z drugiej strony, w czasie tego konfliktu pierwszy raz od wielu, wielu lat amerykańscy politycy zupełnie inaczej mówią o Palestyńczykach. Nie o Hamasie, ale o Palestyńczykach. Dużo odważniej bronią praw cywilów, dużo odważniej mówią o tych cywilach, którzy są przez izraelskie wojsko zabijani na masową skalę w Gazie. Przypominam, 35 000 osób, z czego prawdopodobnie większość to cywile, dlatego, że to też jest paliwo wyborcze. Pamiętajmy o tym, że społeczność muzułmańska w Stanach Zjednoczonych, Amerykanie muzułmanie, to jest coraz większa społeczność. Oni też stanowią siłę. Na przykład niedaleko Detroit, w miejscowości Dearborn, tam jest największe skupisko muzułmanów w Stanach Zjednoczonych, a Detroit w stanie Michigan to jest bardzo ważne miejsce na mapie wyborczej, bo to jest jeden z tych stanów, który decyduje o prezydenturze. Stąd też Joe Biden, zwłaszcza w roku wyborczym, jaki w tej chwili mamy, musi się liczyć z muzułmanami i stąd też coraz odważniej mówi się o tych zbrodniach wojennych, coraz odważniej Stany Zjednoczone upominają się o cywilów i mówią o tym, że Izrael musi zatrzymać to zabijanie cywilów na masową skalę, nawet w pewnym momencie, co jest rzeczą bezprecedensową, choć wydawałoby się nam, że rzeczą oczywistą, jeśli Stany Zjednoczone mówią o zbrodniach dokonywanych przez wojsko. Nawet w pewnym momencie Stany Zjednoczone wstrzymały na jakiś czas eksport bomb do Iranu, które wcześniej były dostarczane na masową skalę. Oczywiście do tego jeszcze mamy całkiem niedawno protesty na uczelniach, protesty młodzieży, która ma takie poglądy bardziej lewicowe niż prawicowe, protesty propalestyńskie domagające się zerwania stosunków z Izraelem albo ich zamrożenia, bojkotu gospodarczego, więc amerykańscy politycy rzeczywiście wspierają Izrael. Kolejne dostawy broni służącej do samoobrony Izraela tym razem idą w kierunku Izraela, ale muszą się liczyć też z bardzo wieloma głosami przeciwnymi i to jest ten problem, który ma w tej chwili Joe Biden i dlatego to wszystko, co robią Amerykanie w tej chwili jest tak bardzo niejednoznaczne. Pytanie kolejne, czy to, co robi Izrael Palestyńczykom, to Holokaust? Zdecydowanie nie.
Holokaust, jak wiemy, był czymś, co Niemcy zrobili Żydom na masową skalę, bo miliony Żydów zginęły w komorach gazowych w czasie II wojny światowej. Izrael, owszem, okupuje zachodni brzeg, okupował do niedawna jeszcze Gazę do 2005 roku i owszem, dokonuje wielu rzeczy, które kwalifikują się jako zbrodnie wojenne, no ale nie jest to działanie na tak masową skalę, jak działali hitlerowcy w czasie II wojny światowej. Stąd też te porównania do Holokaustu jednak mimo wszystko nie są zbyt uzasadnione. Pamiętajmy, że w przypadku tych metod właśnie stosowanych przez Izrael nie mówimy o tak dużej masowości. Oczywiście jest to stosowanie zbiorowej odpowiedzialności w stosunku do Palestyńczyków. Oczywiście, że mamy informacje takie jak te całkiem niedawno opublikowane przez zachodnie media o tym, że Palestyńczycy w izraelskich więzieniach noszą pampersy, mają ślady tortur, ślady bicia, że są inne rzeczy wobec nich stosowane, ale jednak no, do Holokaustu wciąż jest jeszcze daleko i oby nie było bliżej. I oczywiście, że Izraelczycy są w pewnym sensie bezkarni, bo jeśli popatrzymy na to, co dzieje się na zachodnim brzegu, czyli na terenach palestyńskich okupowanych przez Izrael, to tam bardzo często dochodzi do wykroczeń czy zbrodni popełnianych przez izraelskich osadników. Policja izraelska, wojsko izraelskie, które tam są, najczęściej nie reagują. Udają, że nie widzą, a w momencie, kiedy Palestyńczyk coś zrobi, to zostaje zatrzymywany i sądzony w ogóle w inny sposób niż Izraelczycy. Jest ten taki dualizm prawny, o którym mówią organizacje praw człowieka, że za to samo przestępstwo Izraelczyk będzie sądzony w innym sądzie i dostanie inny, lżejszy wyrok, a Palestyńczyk przed sądem wojskowym i co więcej, Palestyńczycy są w izraelskich więzieniach trzymani wiele, wiele miesięcy bez stawiania jakichkolwiek zarzutów. Ale mimo wszystko, mimo tego no nie jest to jeszcze nic, co można by było równać z Holokaustem i wydaje mi się, że o tym należy pamiętać w tych naszych dyskusjach publicznych. Oczywiście trzeba pamiętać, że Izrael w tej chwili ma ogromną przewagę nad Palestyńczykami. Jeśli mówimy o latach 50., 60. XX wieku, zaraz po tym, kiedy powstało państwo Izrael i kiedy toczyły się te pierwsze wojny, to rzeczywiście Izrael był małym trybikiem, a Palestyńczycy dysponowali znacznie większą siłą, bo razem z Palestyńczykami walczyły wojska z Egiptu, wojska z Jordanii. Cały świat arabski zbrojnie wtedy walczył z Palestyńczykami. W tej chwili to wszystko się odwróciło. Świat arabski, o czym niedługo będzie na naszym kanale, więc gorąco zachęcam. Świat arabski już tak masowo nie wspiera Palestyńczyków, a po drugie Stany Zjednoczone dużo bardziej wspierają Izrael. Izrael jest potęgą militarną, no i nawet Iran nie jest w stanie, Iran nie było bardzo duże państwo, nie jest w stanie mu zagrozić. Ale to wszystko pokazuje, że w tym konflikcie nie ma czarno-białych sytuacji. Obie strony mają na sumieniu bardzo dużo i ta najnowsza wojna w Gazie jest tego przykładem. Przypomnijmy, 35 000 ofiar po stronie palestyńskiej, 1200 ofiar po stronie izraelskiej i zbrodnie wojenne, które być może liczą się nawet w setkach, jeśli nie w tysiącach. Pytanie numer 4, które bardzo często się u Was pojawia, to jest pytanie, czy ktoś poniesie odpowiedzialność za zbrodnie wojenne popełnione w Gazie. Raczej się na to nie zanosi. Po pierwsze, Hamas jest organizacją, a nie państwem, a Hamasowcy dokonują zbrodni wojennych, choćby zabijając cywilów w Izraelu 7 października, choćby biorąc ich jako zakładników i prawdopodobnie mordując również, bo część ciał zakładników już została odnaleziona. Niektórzy zabici jeszcze 7 października, niektórzy ginęli prawdopodobnie w Gazie. Być może z rąk Hamasowców, a być może od izraelskich bomb, bo to też nie jest takie pewne, ale pewne jest to, że obie strony popełniają zbrodnie wojenne. Znów odsyłam na nasz kanał, tam możecie znaleźć film, który opowiada o tych pierwszych zbrodniach wojennych po 7 października, czyli po tym, jak ta wojna wybuchła. Obie strony popełniają więc zbrodnie wojenne. Hamas jest organizacją i to organizacją, która przez część Unii Europejskiej, przez Amerykę, przez generalnie część świata zachodniego jest traktowana jako organizacja terrorystyczna. Oczywiście Hamas nie jest stroną w statutach rzymskich, nie podpisał konwencji. Innymi słowy, nie obowiązuje go jurysdykcja Międzynarodowego Trybunału Karnego i no, nikt przy zdrowych zmysłach chyba nie wierzy w to, że Hamas da się w ogóle postawić przed sądem, ponieważ Izraelczycy, jeśli dopadną najważniejszych
przywódców Hamasu, a jeszcze tego nie zrobili, to nie będą ich prawdopodobnie ciągać po sądach w Hadze, tylko albo zabiją na miejscu, albo osądzą w swoich sądach. Teraz właśnie chcę do Izraela na moment jeszcze przejść. Dlaczego Izrael z kolei nie zostanie osądzony za zbrodnie wojenne, których niewątpliwie się w Gazie dopuszcza? Ano dlatego, że Izrael także nie podpisał statutów rzymskich, także nie jest stroną i nie jest częścią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ani Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. I generalnie Izrael wyznaje taką zasadę, że na swoim terenie, a za swój teren uznają również Gazę i zachodni brzeg Jordanu, to Izrael rządzi i bardzo rzadko zdarza się, żeby Izrael dopuszczał w ogóle jakichkolwiek zagranicznych obserwatorów, żeby pozwalał na jakiekolwiek obce śledztwa. Izrael bardzo często i również się dzieje tak właśnie w tym przypadku, wychodzi z założenia, że to Izrael będzie prowadził śledztwo, że to Izrael jest odpowiedzialny za ukaranie ewentualnych zbrodni. To jest bardzo wygodne dla Izraela, no ale to powoduje, że no, nie ma co za bardzo liczyć na to, że ktoś zostanie postawiony przed Trybunałem. Zresztą to, co dzieje się w tej chwili, gdy nagrywam ten odcinek, czyli ofensywa na Rafa, też jest bardzo dobrym tego przykładem. Przed tą ofensywą na miasto, w którym jest ponad 1,5 miliona cywilów, czy też było ponad 1,5 miliona cywilów, przestrzegał Izrael, cały Zachód, przestrzegały Stany Zjednoczone, przestrzegała Wielka Brytania, wszyscy najważniejsi izraelscy sojusznicy, wszystkie kraje, dzięki którym Izrael istnieje, dzięki którym Izrael ma tarczę antyrakietową, ma się czym bronić, przestrzegały przed tą inwazją, a jednak ona się rozpoczęła. To też pokazuje, że Izrael w tej chwili w zasadzie nie liczy się już z nikim. Ostatnie pytanie, chyba najważniejsze, albo jedno z najważniejszych. Kto wygra tę wojnę? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że nie wiadomo, ile jeszcze ta wojna potrwa. Zanosiło się na to, mówiło się o tym, że to będzie w miarę szybka wojna, ale okazało się, że o czym eksperci mówili, również u nas, że nie jest tak łatwo wybić cały Hamas, bo takie było założenie izraelskich władz, że wchodzą do Gazy 7 października w reakcji na to, co działo się kilka godzin wcześniej w Izraelu, żeby wybić Hamas, no i oczywiście odbić tych ponad 200 zakładników. Zakładników uwolniono ponad 100, nie żyje może 20, może 30, a może więcej zakładników. Nie wiadomo, gdzie są pozostali i czy żyją. Hamasu wybito, Izrael twierdzi, że nawet 10 tysięcy bojowników, ocenia się, że Hamas ma około 30 tysięcy bojowników, więc nawet jeśli te optymistyczne dla Izraela prognozy są prawdziwe, no to jest 1/3. Daleko będzie do tego, żeby Hamas został pokonany, ponieważ Hamas jest taką organizacją, która nie ma swoich jakichś takich bardzo struktur w myśleniu takim zachodnim. To znaczy Hamas to jest mimo wszystko organizacja, to jest monolit, ale to jest zupełnie inna mentalność od tej naszej zachodniej. Starsi z Was mogą pamiętać jeszcze czasy komunizmu w Polsce, kiedy na przykład, żeby zostać prezesem spółdzielni mieszkaniowej, trzeba było należeć do PZPR-u, do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Z Hamasem jest też podobnie. Szef firmy wodociągowej w Gazie, miejskiego przedsiębiorstwa powiedzmy, też musi należeć do Hamasu, ponieważ inaczej nie dostałby tego stanowiska. Ale nie jest on bojownikiem Hamasu. Po prostu ma książeczkę partyjną, czy jakkolwiek się to nazywa i tyle. Jest zarejestrowany jako członek Hamasu. Także nie do końca wiadomo, co to znaczy pokonać Hamas i wybić hamasowców, wybić bojowników. Pamiętajmy o tym, że Hamas ma swoje skrzydło militarne, że są jeszcze takie organizacje jak Islamski Dżihad, które są sprzymierzone z Hamasem. Pytanie, czy Izrael chce zabić ich wszystkich, czy niekoniecznie, no to jest bardzo trudne do określenia. Hamas też się nie podda, bo Hamas właśnie to jest taka organizacja, która się i tak odradza. Pamiętajmy o tym, że każda wojna, zwłaszcza tak brutalna jak ta, kiedy masowo w gruzy są obracane domy, kiedy giną ludzie, powoduje, że ci Palestyńczycy, którzy przeżyli jeden czy drugi naród, się radykalizują i nawet jeśli początkowo jeszcze te pół roku temu, czy rok temu nie chcieli brać udziału w żadnej wojnie przeciwko Izraelowi, chcieli sobie spokojnie żyć w tej Gazie, to teraz się zradykalizują i no, jeśli komuś zabito całą rodzinę, to ten ktoś nie będzie siedział cicho i spokojnie, to ten ktoś będzie po prostu chciał walczyć z Izraelem, bo będzie chciał po prostu odwetu. Więc nawet jeśli Izrael wybije ileś tam tysięcy bojowników Hamasu, to na ich miejsce pojawią się nowi. Nawet jeśli organizacja, gdyby całe dowództwo Hamasu zginęło, to powstanie na to miejsce nowa organizacja, jeszcze bardziej radykalna.
Stąd ta wojna, nawet jeśli formalnie miałaby się jakoś niebawem zakończyć, czego wszyscy sobie życzą, to i tak nie zakończy tego konfliktu między Izraelem a Hamasem, nawet gdyby Hamas nazywał się zupełnie inaczej. Izrael też nie ma za bardzo powodu do tego, żeby tę wojnę szybko zakończyć. Oczywiście oficjalnie izraelskie władze mówią o tym, że trzeba odbić zakładników, że trzeba zabić Hamas i w pewnym momencie nawet izraelskie władze mogłyby powiedzieć, że to, co zrobiliśmy, to właśnie jest koniec, że wycofujemy się z Gazy i wojna jest zakończona. Ale pamiętajmy jeszcze o tym, że na czele Izraela stoi premier Benjamin Netanyahu, na którym ciążą ciężkie zarzuty korupcyjne w związku ze sprawami, nazwijmy to, krajowymi. I Benjamin Netanyahu, no, Izraelczycy w czasie wojen wykazują się ogromną solidarnością i te sprawy prawdopodobnie szybko się nie zakończą i teraz nikt nie domaga się, czy też mało kto domaga się dymisji premiera Netanyahu, oprócz rodzin zakładników, którzy są w tej chwili w Gazie, ale to środowisko nie jest znowu aż tak duże. Rośnie oczywiście niezadowolenie z tego, co robi Benjamin Netanyahu. Szacuje się, że gdyby dzisiaj były wybory, to Benjamin Netanyahu, który wcześniej zdobywał około 30% głosów, teraz zdobyłby może 8%. No ale jeszcze nikt nie mówi o dymisji, ponieważ trzeba najpierw zakończyć wojnę. Tak długo jak ta wojna trwa, tak długo Benjamin Netanyahu jest bezpieczny. Nie grozi mu dymisja, nie grożą mu nowe wybory, nie grozi mu też w zasadzie pójście do więzienia. W momencie, kiedy ta wojna się skończy, to Benjamin Netanyahu prędzej czy później w tym więzieniu wyląduje. Albo za przestępstwa korupcyjne, bo sprawy się zakończą, albo powstanie na przykład komisja śledcza, która zbada, jak to w ogóle jest możliwe, że 7 października Hamas tak bardzo zaskoczył Izraelczyków i wdarł się szturmem mimo nowoczesnych zabezpieczeń, mimo tego, że wokół muru, który oddzielał strefę Gazy od Izraela, ten mur był naszpikowany elektroniką, kamerami, czujnikami, dronami i tak dalej. I teoretycznie nie miał prawa się tam nikt przycisnąć, a tymczasem kilka tysięcy bojowników z łatwością ten mur, ogromny betonowy mur sforsowało. Więc jeśli Benjamin Netanyahu odpuści, jeśli doprowadzi do końca wojny, to prawdopodobnie z jakiegoś powodu, jednego z tych, które wymieniłem, a być może z innego, pójdzie siedzieć do więzienia i będzie to jego koniec kariery politycznej. Stąd też Benjamin Netanyahu, jemu bardzo zależy na tym, żeby tę wojnę przeciągnąć tak długo, jak to tylko będzie możliwe. To jest smutna końcówka tego, o czym mówię, bo wygląda na to, że ta wojna w mniejszym lub większym stopniu będzie trwała jeszcze długo. Nie wiemy oczywiście, jak to się zakończy. Będziemy Was informować, będziemy Wam opowiadać o tej wojnie, o jej różnych aspektach na kanale Podcastu Świat. To był pierwszy z takiej serii live'ów. Kolejne będziemy niedługo robić. Zachęcam Was do zadawania pytań w komentarzach na przykład, do kolejnych live'ów. Będziemy je robić. Przypominam oczywiście o subskrybowaniu naszego kanału Podcastu Świat na YouTube. Jeśli tego do tej pory nie zrobiliście, to teraz jest to najlepszy moment. Oprócz tego możecie znaleźć nas na Instagramie i na YouTubie mamy dla Was o 18 w tygodniu Światowy News Dnia, czyli najważniejsze albo najciekawsze wydarzenie zagraniczne wybrane przez nas. Mamy jeszcze oczywiście nasze kanały na Spotify'u, no i można nas znaleźć przede wszystkim na stronie internetowej Polskiego Radia, podcasty.polskieradio.pl. Tam odcinki czwartkowe, które pojawiają się, są publikowane jako pierwsze. W związku z czym warto wcisnąć serduszko na jednym z tych kanałów, żeby móc nas śledzić. Bardzo dziękuję za te komentarze, na przykład komentarz, który teraz pojawił się od Torpedy Alfa, że subskrybuje od dawna. Tak, pamiętamy i dzięki za wsparcie. Jeśli chcecie nas wspierać w dalszym ciągu, to mówcie o nas swoim znajomym, żeby ta nasza społeczność rosła, zwłaszcza, że to jest takie miejsce, jest to jedyny reporterski podcast o zagranicy w polskich mediach. Jest to też podcast, który mówi Wam nie tylko o tych najważniejszych, ale po prostu o ciekawych rzeczach na świecie, żeby można było być mądrzejszym i żeby bardziej interesować się światem. Za dziś dziękuję. Zapraszam na kolejne odcinki, kolejne filmy i kolejne live'y. Do zobaczenia.